Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Właśnie mało co się nie władowałem na ten pień. No niestety, wysoko tam cięłem, tak więc no, jest taka sytuacja. Oczywiście seria Hofbergman. Dzisiaj za chwilę będziemy się żegnali z Mercedesem, chociaż będzie jeszcze jeden Mercedes. Oczywiście ten, którym się tutaj męczymy, bo próbujemy sobie podjechać pod drzewo, które następne będziemy ścinać. Oczywiście mamy tutaj zimę i jest tego typu sytuacja. Zobaczcie, jakie fajne mam ubrania, nie? Groźne, co nie? Dobra, okej. Zobaczcie, jakie wysokie pnie są. Ja to będę musiał frezować. Aj! Właśnie, jeszcze to trzeba będzie tutaj pozbierać. Właśnie te kliny takie powycinane. Tutaj sobie porzucamy, bo tutaj będziemy właśnie te gałęzie później przepuszczali sobie przez ten. Przez rębak. O właśnie, tutaj też poprzynosiłem. W ogóle ten rębak zaraz tutaj ustawimy. Co się będzie dzisiaj działo? No za chwilę będziemy się żegnać z tym ciągnikiem, tak jak już chyba powiedziałem na live'ie, tak? No już kiedyś tam mówiłem, w ostatnim odcinku też mówiłem, że no już on ma powyżej 50 godzin, ale jeszcze trochę paliwa mu zostało, tak więc za chwilę będziemy wracali na gospodarstwo, tylko tę drugą przyczepę podczepię i no i go sprzedamy i kupimy nowego ciągnika. Na którym w sumie niedawno wpadłem, że on by się tutaj idealnie przydał. Dobra, złożymy tego sprzęta, a może tak, złożymy go właśnie w taki sposób. Na razie tutaj Zetorek niech sobie stoi, ponieważ doszedłem do jednego słusznego stwierdzenia, że tutaj nie opłaca mi się autentycznie te, no tą sosnę tutaj wycinać i tak dalej, bo jak zobaczyłem ile to drewna daje, to po prostu zwątpiłem, że to ma w ogóle sens. Wystarczy mi wrzucić jedną taką większą kłodę na przyczepę i do tego się tutaj nadaje, w miarę daje jednak radę ta ładowarka teleskopowa. Na samym początku na live męczyłem się porządnie, ale później jak już ogarnąłem sytuację, to nie było aż tak źle. A więc to sobie zostawimy, przyczepę sobie zostawimy, nawet jak tu spadnie śnieg, no to niech sobie będzie. Tylko tak, właśnie, jeszcze tak, nie, to jest ścięte. Tylko jeszcze tych klinów poszukamy, bo później... Chociaż nie, ja tutaj będę frezował. Bo zobaczcie, sorry, na wiosnę tutaj trzeba będzie dosadzić dużo drzew, bo inaczej ta zrównoważona polityka leśna da mi popalić, nie? W tym sensie popalić. No, będę musiał za to zapłacić. A tutaj na tej polance, no w sumie zrobiła się polanka teraz, co nie? To będziemy frezowali. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj już się tym nie będziemy zajmowali. Aha. Najlepsze jest to, że ja tego typu okłady, na przykład ładowałem tym dużym sprzętem, jak to waży poniżej 200 kg i to można ręcznie podnieść, nie? No tak to jest. Antona trzeba cały czas edukować. Ale powiem wam, że na samym początku mocno narzekałem na tą ładowarkę, ale później, już nawet na live'ie, to mi całkiem byłem zadowolony. Nie powiem, że mi dobrze szło, bo tutaj bym chyba przesadził, ale byłem zadowolony. O, może tak. Tą ładowarką też zjedziemy sobie, bo tak jak powiedziałem, zresztą to najlepiej pokazać, jak się podejdzie do jakiejś tutaj kłody i zobaczcie, ta jedna kłoda, jeżeli się nie mylę, ile ona ma, powiem, ile tutaj litrów, nie pokazane jest, tak? To jest objętość z rębków, czy... Objętość jest 3000? Tak mało? Coś mi tutaj, chyba te statystyki źle mnie pokazują tutaj. Nawet gdyby to, zobaczcie, jest 3000, a to jest tak. 800 litrów? Coś mi nie podoba się. Powinna być większa pojemność. Objętość tego drewna. Aha, może to chodzi też o to, że tutaj trzeba te gałęzie poobcinać. Chociaż nie, liczba gałęzi jest 0, nie wiem. Ale miałem wrażenie, że jedna z tych kłód to miała jakoś na przykład 5000 litrów, nie? Więc lepiej mi taką jedną kłodę wrzucić, niż się męczyć z tymi moimi... O, coś takiego. Chociaż ta akurat ma dosyć dużą objętość, ale to... Aj, natniesz się i nachodzisz się przy tym. Zresztą takie duże będziemy ścinali i tak dalej. I to jest pomysł. Tak więc stąd spadamy, po tą ładowarkę przylecimy. Tylko tak, jeszcze będziemy musieli... Właśnie, tutaj sobie odsunąłem ten dyszel, czyli trzeba będzie chyba, no spróbujemy cofnąć, może to podłączymy, a jeżeli nie, to zrobimy sobie kółeczko, objedziemy i tak spróbujemy podjechać pod to, nie? Zobaczcie, tutaj już jest prawie 51 godzin paliwa, no w sumie jeszcze by trochę zostało, ale no bez przesady, nie? Oj, nie wiem, czy tutaj cofniemy. Aha, jeszcze jedna rzecz, musimy obciążnik zostawić, ale to... Nie wiem, czy się w nowym ciągniku przyda. Chyba do nowego ciągnika będę chciał sobie jakiś ładny obciążnik zapodać.
No, teraz będziemy się tutaj męczyć z cofaniem. Zdecydowanie. No bo tu jeszcze po czymś jeżdżę, nie wiem po czym. Więc mi będzie ciężko. Ale dobra, jeszcze z kabiny spróbujemy to jakoś cofnąć. I jeszcze, wiecie co? Jeżeli się nie mylę, to ja zawsze podejrzewałem, że te przyczepy są... Coś jest z nimi nie tak, bo się z nimi bardzo ciężko cofało. I okazało się, że chyba one zostały nawet poprawione. I teraz te cofanie nie jest takie problematyczne. Chociaż akurat w moim przypadku chyba i tak będzie O, jest! Wow, udało mi się. Tak więc jest elegancko. I teraz tak, sprawdzimy tam, czy pasy są zapięte. Tak więc, no zdecydowanie. Chociaż nie wiem do końca, czy tutaj jest poprawione coś, ale mi się wydaje, coś mi się o uszy obiło, że tutaj chyba skrócony został dyszel w tych przyczepach, czy coś takiego. Nawet specjalnie zacząłem ciąć drzewa, znaczy drewna, te kawałki, te kłody na 5 metrów, bo wcześniej robiłem to... Ej, stój! Stój! Robiłem to na 6 metrów. Właśnie licząc na to, że był długi dyszel, nie? A teraz robię to na 5 metrów. Dobra, tu chyba będzie ok. Tu jeszcze zepniemy. Z tej strony wszystko jest? Nie wiem, czy to będzie można obciąć? Na przykład coś takiego, że tą kłodę tutaj... chyba się nie uda to już. O, uda się, co się nie uda. To jeszcze to można by obciąć. Bo jeszcze coś zahaczę. Nie, no bez przesady, że coś zahaczę. Dobra, ale z tyłu tak nie wyglądało fajnie. Czyli mamy tutaj sprzęta. Zetorek tutaj zamkniemy go, bo on tutaj będzie zimową porą stał. Tak, zamkniemy go, chociaż żeby nie było tak, że... Tylko tak, czy ja mam teraz możliwość zamknięcia go z zewnątrz? Nie mogę? What the heck? Dlaczego? Aha, dobra. Nie, to cię tak zamkniemy. O właśnie. Bo on został wyremontowany, wiecie? Tak więc... Kolejny remont, już nie pamiętam tutaj ile już wydałem na tego ciągnika, ale mnóstwo wydałem pieniędzy autentycznie. Dobra, nie żałuję. Każda złotówka tu jest mile wydana na tego Zetora. Ciężko się jedzie. Ta druga przyczepa jest o wiele cięższa i chyba będzie problematyczna. Ciągnik da radę, nie? W tym ciągniku uwielbiam dźwięk. On ma kilka wad, które może nie są fajne, ale dźwięk jest fajny. No i fajnie wygląda, nie? To też jest duża, fajna rzecz, nie? Teraz musimy zapanować nad tymi kilogramami, nad tymi tonami, które nas pchają z górki. Dobra, poddałem się, puściłem luz. Udało się, dobra, okej. Ale wiem, że ten ciągnik jest też plusem tego typu ciągnika jest to, że on jest stabilny, w tym sensie, że on się nie przewraca, nie? Nie przewraca się. Bo jest dosyć niski, no i to, że ma... Ej, co tu robi ten nawóz, to nie mam pojęcia. Ale on coś tutaj robi, dobra. Czyli, no fajny ciągnik jest, to jest oczywiście ciągnik z dodatku. I to, o czym mówiłem, też fajna jest rzecz, że on jest taki stabilny, dlatego ja też lubię nim przyjechać do lasu, nie? Bo jest dosyć wysoki prześwit, te przednie i tylne koła są takiej samej wysokości i on jest taki stabilny i w lesie dobrze się nim pracuje. Zresztą tego malucha, którego tam mam, to też jest spoko, nie? Oprócz tego, że ledwie co ciąga te duże kłody, no to jest tam. Jakoś to ogarnia rzeczywistość. Dobra, tutaj już któryś raz przejeżdżam, to już koła się zapadły chyba w błocie. Nie, dobra, wyciągnęliśmy. Fajnie. I autentycznie bardzo lubię jeździć tym ciągnikiem. Tylko, że no tak jak powiedziałem, no tu już następne fajne ciągniki czekają w kolejce. 13 godzina zaraz będzie, lecimy do tartaku. Ciekaw jestem nawet, ile tego drewna tam będzie, nie? Bo tam już podczas live'u jeden kurs zrobiliśmy i chyba w tym momencie jest 20 000 litrów. Tam jest jedna kłoda taka duża. Podejrzewam, że jak to dowieziemy, to będzie już koło limitu, koło 50 000 łącznie. Chociaż nie wiem, czy tutaj 30 000 mam tych litrów? Chyba niekoniecznie. Chyba mnie powiezło. Tak jak tutaj mnie powiezło. W sumie dosyć ciekawie się jeździ. Jedną niefajną rzeczą jest, i to jest bardzo niefajna rzecz, że tutaj z maszynami ten ciągnik w trybie pracownika, no to cyrki się zaczynają, nie? Rzeczywiście co chwilę tutaj zmienia biegi, redukuje i cały czas i w kółko i naokoło. Tak więc to nie jest fajna rzecz. Rozwiązaniem tego typu można by było tutaj oczywiście zrobić trochę inaczej, ale też zainstalować modyfikację, która by zmniejszyła prędkość roboczą niektórych sprzętów. To
to jest troszeczkę dziwne, ale jak zmniejszycie prędkość roboczą niektórych sprzętów, na przykład, nie wiem, co tutaj, kultywatora na przykład, nie? To wówczas okazuje się, że on może zrobić tą robotę szybciej. I chyba coś takiego jedna osoba mi powiedziała i to kiedyś przetestowałem i to rzeczywiście działa, autentycznie. Bo wtedy ten ciągnik nie próbuje redukować, znaczy wrzucać na wyższe biegi, żeby osiągnąć tą maksymalną prędkość. Oczywiście też można to chyba zrobić za pomocą tego tempomatu, nie? To też można zrobić. Dostosować sobie to, wtedy będzie lepiej. Ale my mamy oczywiście taką tendencję, że tyle co fabryka dała i pozwolił ten sklep, to z taką prędkością musimy jeździć, nie? A to okazuje się, że niekoniecznie jest najszybsze rozwiązanie. Dobra. Dojechaliśmy sobie, pogadaliśmy sobie i zobaczcie, już się rezerwa odpaliła, czyli idealny stan. Dobra, pyk. Ściągnęło mi to, nawet nie zatrzymałem się. I w sumie nawet nie wiem, czy te przyczepy można by już odciągnąć do lasu. Czy ja tutaj będę słomę przewoził? Dobra, na razie, to wiecie co? Ja chyba zostawię te przyczepy tutaj. Niech sobie stoją. Ewentualnie już nowym ciągnikiem je odprowadzimy do lasu. Ile tutaj mam? Wow, 37. Ja autentycznie myślałem, że tutaj... Czyli ja tutaj 20 000 dzisiaj teraz dowiozłem, teraz tak około, nie? No dobra. Zima się dopiero zaczęła, nie? I to może w styczniu też będzie. Zaraz zobaczymy, jak to w kalendarzu wygląda. Czy będzie, czy też nie będzie? Dobra. Czyli w styczniu z powrotem będziemy mogli wrócić, ale już nowszym ciągnikiem, co nie? Jeszcze jest kwestia jedna kwestia. Tutaj niestety wychodzi na to, że ja będę musiał jakiś podatek zapłacić. Oczywiście, a to tak to zrobi, że nie zapłaci podatku, no bo ktoś ostatnio w komentarzu napisał, że zapłaci jakiś podatek i się z tego cieszył. To chyba nie o to chodzi właśnie, nie? Chociaż ja rzeczywiście, jak się płaci podatki tutaj w tej modyfikacji, to jest dobrze, nie? Bo jest z czego zapłacić podatek. Ale jak wiesz o co chodzi, no to nie zapłacisz podatku, nie? Tylko trzeba wiedzieć, w którym miesiącu będzie naliczany ten podatek i w którym miesiącu wystawią ci PIT-a, nie? No to miesiącu przed trzeba to zrobić w taki sposób, żeby nie płacić. Dobra, teraz tak, odczepiłem tamten zestaw, tak więc nie. I to odczepimy, dobra, bo się przed chwilą zawiesiłem i nie wiedziałem co jest. Dobra, jedziemy do sklepu, sprzedajemy sobie ciągnik i kupujemy za chwilę następcę. A w zasadzie to wiecie co? To nie będzie następca albo zastępca, tylko wróg. Autentycznie. To będzie wróg, ponieważ ten ciągnik sprzedajemy. To nie tutaj. I dostaniemy tyle pieniędzy, że wystarczy nam, żeby zakupić nowy ciągnik, autentycznie. O jakim wrogu ja tutaj mówię? Bo wiecie co, jaki mam zamiar kupić ciągnik? Oczywiście Fenda. Autentycznie. Podobne lata i tak dalej, tylko że w wersji LSA chyba, jeżeli się nie mylę. Oczywiście z modyfikacją pobrałem sobie z ModHubu i to jest tak. I teraz jest kwestia tego typu. W zasadzie chciałem w tą wersję Physics, tak? Z poprawioną fizyką, lepszym ciężarem, znaczy środek ciężkości i tak dalej, ale autentycznie po ostatniej aktualizacji to po prostu na tej mapie nie działa. Autentycznie dzisiaj te ciągniki zapadają. Podobna była sytuacja jakiś czas temu, miałem ten ciągnik. Autentycznie tutaj na Hofbergman albo to jest wina mapy, albo to jest wina aktualizacji. Te ciągniki z tą fizyką po prostu... To jest skandal, co się tutaj dzieje na tej mapie. W związku z tym, w zasadzie przyciągnęła mnie tutaj ta opcja, ale zrezygnujemy i weźmiemy sobie Fenda. I to, o czym mówiłem, to jest największy wróg MB-Traka i uwaga, on wygrał wojnę. Ten ciągnik wygrał wojnę z MB-Trakiem. Między innymi dlatego, że ma Turbomatic, nie? To był ten duży plus w tym przypadku tego ciągnika, ale jak widzicie, to jest wersja LS, to jest ta starsza wersja, tak więc weźmiemy sobie tą wersję z lat 80., 90., kiedy właśnie była ta wojna. No i tak jak powiedziałem, no MB-Track przestał produkować ciągniki w 91 roku, między innymi chyba ten właśnie faworyt. Właśnie Fendy go wykryzły raczej. Dobra, weźmiemy sobie tak, jak widzicie LSA, LS trochę taka biedniejsza wersja, bo to są starsze roczniki. LSA jest troszeczkę nowsza i weźmiemy sobie w przypadku tego ciągnika
Zobaczcie, blow off. Tutaj będzie jakiś dźwięk dosyć ciekawy, tak więc to na to liczę. I oczywiście odpowiednie koła. Zostaniemy przy Trelleborgu, bo Trelleborg daje mu takie dosyć fajne, szerokie koła. Jeżeli się nie mu... O właśnie, coś takiego. Bo to nie jest faworyt 500, którą lubię. Tutaj jeszcze idealnie by były, gdyby były metalowe błotniki. No, tego nie ma. Czy będziemy tutaj stosowali? Nie będziemy pompować kół, bo mamy do tego specjalny ciągnik, ale założymy tutaj 2 koguty, żeby wyglądał przekozacko, to jest jedna rzecz. I kwestia GPS-ów. Autentycznie w tym momencie zastanawiam się, żeby wrzucić tu modyfikację, która zrobi to naprawdę dobrze, a mianowicie pracownik nie będzie używał GPS-a, dopóki nie kupimy tego GPS-a i chyba zrobimy to w jednym z następnych odcinków. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Bo jest taka modyfikacja. Chyba GPS kosztuje 15 000 i wtedy rzeczywiście pracownik standardowy działa, a jeżeli nie mamy tego, no to nie kupimy, no to nie działa. Tak? Więc nie będziemy tutaj zmieniać. Tutaj grill, no to taki... Troszeczkę, nie wiem czy pamiętacie, MB-Track też ma taką opcję, nie? Coś podobnego. System nie będziemy, na razie nie będziemy tego... A tutaj baterie. Zaraz zobaczymy akumulatory, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Aha, standardowe są od Blizzarda. Dobra, weźmiemy jeszcze sobie tutaj zainwestujemy. Front attachment. I teraz tak. No, mówiłem o tych obciążnikach. Chyba tutaj obciążniki ładne takie fendowskie dodamy. Troszeczkę żeby było. Nie wiem czy to jest Nie, to nie jest maksymalnie. Nie, on tutaj naprawdę. Ale to chyba przesada. Chociaż nie no, on ma tutaj 180 koni i trochę też waży, nie? Tak więc spoko. Coś takiego, fajnie będzie wyglądał. I filtr, krótki filtr, zdecydowanie. O, ale taki. Bo jeszcze może być tutaj, chociaż nie, z przodu jakby, czy on ma tutaj, nie ma opcji z przodu? Już nie pamiętam. Dobra. Nie, takiego nie, taki sobie weźmiemy tutaj. Konsolę do ładowacza. Szczerze mówiąc, on by tutaj dobrze właśnie pod ładowaczem był. I być może on tutaj będzie. Będzie robił zatura. Autentycznie. Może taka sytuacja będzie. Ale pozostałych rzeczy nie. Interactive Control. Dobra. Coś takiego. 50 000 będzie kosztował. Do 16 te same dodatki, ale zobaczcie. Mógłbym go od razu kupić. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Właśnie. Testujemy sobie nową rzecz. Wcześniej używałem tutaj modyfikacji, która nazywa się Financing, ale na tej mapie po prostu wywaliło mi. Nie wiem, czy pamiętacie, był na taki odcinek, w którym powiedziałem, że po prostu nagle z konta mi zniknęło 500 000, czy coś takiego i powiązałem to z tym, że ta modyfikacja coś się spieprzyła, nie? Financing i tutaj mam inną modyfikację i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest kolejna modyfikacja od Oz. Oz w ogóle tutaj, powiem wam, że połowę modyfikacji skryptowych to właśnie od niego jest autentycznie. I teraz tak, jak to wygląda? Opcja pierwsza, druga. Aha, to jest fajnie, czyli wybierz kwotę do wpłaty. O, to jest naprawdę ciekawe. Czyli mogę na przykład 10%. No weźmiemy sobie 50%, wpłacimy, tak? I teraz wybierz długość umowy w latach. 1 rok. Spoko, wybierz opcję zakupu. Odsetki, wykup. Aha. Dobra, to sobie będziemy musieli przeanalizować to. Fajnie. Znaczy na ten moment, szczerze mówiąc, nieważne, którą z tą opcji wezmę, bo tutaj jest ostatni koszt, są wszystkie takie same. Okej, to sobie jeszcze wybiorę pierwszą opcję. Na razie wybierzemy tylko pierwszą opcję. Mógłbym kupić za gotówkę. W sumie to wypadałoby kupić za gotówkę, żeby nie płacić podatków, nie? Właśnie o to chodzi, nie? Właśnie o to chodzi, że w odpowiednim trzeba momencie zainwestować. No i mamy sprzęcik. Fajnie, przetestowaliśmy sobie tą modyfikację do właśnie tego typu zakupów ratalnych trzeba będzie troszeczkę przetestować, ale wydaje mi się ciekawsza. Mam nadzieję, że tutaj na Hofbergman nie będzie tutaj psuła. Dobra, palimy maszynę. No nie, no. Powiem wam, że z tymi faworytami mi się bardzo podobają od 19, kiedy oczywiście on był w podstawce. Dobra. W środku... Aha, bo za daleko odjechałem. No, fajnie. Lubię takie właśnie, to jest dla mnie ciągnik, nie? Taki kanciasty trochę powinien być, taki z 80 90 lat, nie? Ho, 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 ho.
No piękna sprawa. Jedyne co jest niefajne, błotniki. Kurczę, chciałbym, żeby były metalowe, nie? I powiem wam, że bardzo lubię faworyty, bo one były w podstawce w 19. Tak samo jak lubię od Giants, to lubię, nie wiem czy pamiętacie, jak był Ursus Pack, a w zasadzie Ursus Addon, jeżeli się nie mylę, do 13, to tam był C45, jeżeli się nie mylę, tak? C45 i powiem wam, to było szaleństwo. Tak 10 lat temu, albo nie, jeszcze więcej, no tak jak właśnie, no w sumie 10 lat temu. Bo to w sumie już jakaś rocznica była jakiś czas temu, właśnie tego dodatku pokazania się. No to powiem wam, że uwielbiałem za ten dźwięk i wtedy miałem takiego bzika na punkcie takich starych ciągników. Ale fajnie, słychać. To też miałem, no po prostu darzę bezgraniczną miłością tego czasu, tego typu sprzęty, chociaż tutaj w farmingu nie gram nimi za bardzo, nie? Natomiast uwielbiam je posłuchać. Dobra, lecimy z pierwszą robotą. No nie, no fajnie się jeździ. Czyli można by powiedzieć, że wybrałem największego wroga MB-Trucka i chyba taki tytuł będzie, bo autentycznie taka była sytuacja. Jeżeli dobrze pamiętam historię, właśnie jeżeli chodzi o te ciągniki, bo kiedyś czytałem właśnie artykuł o tym, o wojnie właśnie niemieckich gigantów, nie? I którą właśnie wygrał właśnie Fendt. Właśnie między innymi o to, co tutaj jest fajne, że tu jest ten Turbomatic, nie? Czyli sobie wciskam gaz i on płynnie mi przerzuca biegi. Co w przypadku MB-Trucka to jest problem, bo on tam się zatrzymuje niemalże i tak dalej. W związku z tym pracownik, to o czym mówiłem, narzekałem na pracownika w tamtym przypadku. Ale... Jest trochę zabawy z tym. Dźwięki... Wow, dźwięki są po prostu pyszne. Też jest fajnie amortyzowany. Wiecie co? Chyba sprawdzę ten ciągnik w wersji Physique. On się nazywa. Może rzeczywiście tu nie będzie takich problemów. Może zaryzykujemy. Zobaczymy jak to wygląda. Kurczę, fajnie brzmi. Jeszcze wyjdziemy w kabinie. No jest tutaj kilka fajnych rzeczy. Aha, dobra. No nie, no fajnie. Troszeczkę jest taki kanciasty, kwadratowy, ale mi to nie przeszkadza. Całkowicie, ja w ogóle lubię tego typu. Ciągnik musi być trochę kwadratowy, musi być taki, że możesz sobie guza nabić, o te, nawet takie kanty, czy coś takiego. Chociaż tutaj rzeczywiście można by to siedzenie zrobić trochę takie lepsze, no ale bez przesady. Wystarczy mi coś takiego. Dobra, w takim układzie lecimy sobie do roboty. Bo już teraz widzę, że będę się cały czas woził tym sprzętem, a przynajmniej przez zimę, nie? 180 koni. To ten ciągnik to też nie jest jakiś pikuś, nie? 180 koni, tak więc wiesz. Od razu podłączyłem nawet taką dużą przyczepę i zaraz mam zamiar zrobić porządek. Sorry, tutaj czekaj, chłopie, bo mam fajną zabawkę. No, autentycznie zadowolony jestem niesamowicie, a to chyba nawet słuchacie. I to jest fajna też rzecz, bo to jest też troszeczkę historii, rywalizacja między tymi dwoma ciągnikami. I w sumie wychodzi tak, że jednak Mercedes ustąpił, a w zasadzie miałem taki plan, kiedyś miałem taki plan, aby tutaj był jeszcze większy MB-Truck, nie? Jeszcze większy, bo ten, który sprzedałem, to nie jest największy w tym dodatku, ale tak sobie pomyślałem, właśnie przypomniała mi się ta historia, bo jakiś czas temu czytałem tą historię i wtedy powiedziałem, o, to będzie fajne, jak zastąpię właśnie MB-Trucka, zastąpię właśnie Fendem Favoritem, jeszcze ta wersja na przykład 600 LSA, która właśnie była w 90 latach, nie? Ona 80 90 latach. No i tutaj właśnie w tym ciągniku jest ten duży plus. To, o czym wcześniej mówiłem, w przypadku MB-Trucka było dużym minusem. Zwłaszcza jeżeli ten ciągnik będzie, bo Zetorek to już jest teraz tak, wiecie, on tylko tak, ja go tylko remontuję, tak naprawdę, nie? On ma dożywocie, to tam nie musi za bardzo robić, czasami go odpalę, gdzieś jakąś przyczepkę z obornikiem gdzieś tam przyciągnąć i tyle. Natomiast ten będzie robił takie rzeczy, chociaż podejrzewam nie będzie tak robił, bo jest zbyt fajnie się nim jeździ, tak więc ja pracownikowi nie będę go dawał, nie? Ale kupiłem go właśnie właśnie myślałem o tym, żeby tutaj pracownik sobie popracował, nie? Żeby nie było problemów z pracownikiem, żeby pracownik robił to w miarę dobrze, ale
Po prostu jest czysta przyjemność jeżdżenia tym sprzętem, tak więc nie pozwolę, żeby pracownik się cieszył, a ja żebym się męczył jakimś innym ciągnikiem. Nie, właściwie to ja w ogóle podeszłem do tematu ze złej strony, nie? To właśnie pracownik się powinien męczyć takimi ciągnikami, co do których mam jakieś pewne wątpliwości, nie? A ja się powinienem cieszyć. Jeżdżąc silnikami, sprzętami, co do których mam święte przekonanie, że jest dużo zabawy. Kolejna maszyna, która mi tutaj daje dużo zabawy, grając w Farming Simulator, to są sprzęty Kramer. Kiedykolwiek widzę sprzęty Kramer, to właśnie cofam się do tych starych farmingów, nie? No i kto grał w stare farmingi, to oczywiście wie, w ogóle nie trzeba tego nawet tłumaczyć, nie? I na Hofbergman zawsze Kramer był, tylko w 25 nie ma Kramera. Tak więc, kiedy tutaj Giants dorzucił Kramera, no to oczywiście nawet ten kolor mi się wybitnie dobrze kojarzy ze starymi farmingami. Dobra, okej, tak więc potężna dawka nostalgii dzisiaj, bo wspomniałem również o tej wojnie z lat 90., o Ursusie C45, z Ursus Addon i tak dalej, o Kramerze i oczywiście gwiazda dzisiejszego filmiku, czyli tutaj Fendt Favorit. Dobra, wrzucimy to sobie od razu. Wywozimy to, dlaczego? Ponieważ mamy bardzo dużo wiórów. Te wióry chciałbym też poworkować. Tylko że jak tutaj przywiozłem te drewno, no to oczywiście będziemy tutaj produkowali też wióry i to trzeba też wywieźć. Można teraz naprawdę duże pieniądze zarobić. To też jest istotna rzecz. 880 tysięcy mam. Muszę dużo pieniędzy wydać jak najszybciej, żeby właśnie nie płacić podatków, nie? Czyli co? Będziemy inwestować chyba w następnym odcinku potężne pieniądze. I chyba tak będzie niestety, znaczy niestety właśnie, tak jak powiedziałem, że chyba źle do tego podeszłem, że właśnie jeżeli ciągnik mi się podoba, to ja nim będę właśnie jeździł. Pracownik autentycznie, odłączyłem chyba sprzęta, pracownik tutaj nawet ani na sekundę nie będzie pracował, tylko jeszcze jest kolejna rzecz, autentycznie chyba zainstaluję tą modyfikację i będę dodawał GPS-y do niektórych maszyn. Właśnie i będę mógł używać ten GPS pod warunkiem, że zakupimy ten GPS, nie? Żeby nie było tam, że byle rowerem możesz sobie tam operować i jeździć na GPS-ie, nie? Co sądzicie o tym pomyśle? W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał mój wybór, bo za chwilę tutaj załadujemy i to chyba wywieziemy na sprzedaż. Następna przyczepa pojedzie na gospodarstwo i tam to zworkujemy chyba w zimową porą, bo oczywiście te zrębki potrzebne są również w piekarni. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.